Neptune. 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 This is a brand new Minecraft leaker. And his Twitter account has some crazy stuff. Cześć, jestem Mielon albo Neptun. Generalnie lubię gry, tworzenie gier, konsole i komputery, czyli jak ja siebie nazywam, prosty chłopak ze wsi, albo typowy technik-informatyk. W tym moim nudnym życiu postanowiłem, że zrobię coś ciekawego, no i jeżeli oglądacie ten film, to znaczy, że już dobrze wiecie, o czym mówię. Tak więc dzisiaj przedstawię wam cały proces kreowania konta leakera, a jeżeli uznasz, że cała akcja wyszła śmiesznie, to możesz zostawić łapkę w górę, bo dzięki temu więcej osób dowie się, kto tak naprawdę był tym całym Neptunem, gdyby to jeszcze było jakkolwiek ważne. Na samym początku muszę wspomnieć, że całą akcję planowałem już od dawna, ale jakoś finalnie o niej zapomniałem. I gdyby nie to, że 10 września napisał do mnie Sześcian, żebym zaczął już to robić, najpewniej wcale bym tego nie zrobił. I tu jest ważna kwestia. O tym wszystkim wiedziały tylko 3 osoby. Ja, Sześcian oraz Szysza. I będzie to dosyć ważne w dalszej części filmu. Dokładnie dzień po tym, jak Sześcian mi o tym przypomniał, stworzyłem konto Neptuna i tutaj się na chwilę zatrzymajmy. Postanowiłem, że całość musi zazębiać się z wyciekami od Johna, a na tamtą chwilę wiedzieliśmy tylko o słowie Nautilus. Stwierdziłem więc, że całe konto zrobię w tematyce wody i również w tej tematyce będę publikował wycieki. Sama nazwa Neptun to oczywiście nawiązanie do rzymskiego boga wód, a emotka kropli może odnosić się do wycieków bądź też kropli wody, a jak wiemy z angielskiego kropla to drop, co może też wskazywać na game drop Minecrafta. Na awatarze mamy ikonkę Conduita, a na banerze obraz wody wygenerowany przez AI. W opisie konta mamy napisane ktoś, kogo znasz z przeszłości, co ma nawiązywać właśnie do Rogera Wagermana lub Dana Gianniego, ale w praktyce oczywiście chodzi o mnie, no bo nie oszukujmy się, każdy mnie przecież zna, tak? W dalszej części mamy napisane coś tu wycieka, czy czujesz krople, co jest oczywistym nawiązaniem do wycieków, które mają się tutaj pojawiać i znowu to samo drops, które też może zostać zinterpretowane jako dropy Minecrafta. W lokalizacji konta mamy wpisane below y0, czyli pod poziomem wysokości 0, co nawiązuje do przyszłych lików, które będę tutaj postował, a w dacie urodzenia mamy 22 marca 1992 roku. 22 marca to Międzynarodowy Dzień Wody, który został uchwalony właśnie w 1992 roku. Chociaż jak później zobaczycie, niektórzy odebrali to trochę inaczej. Cały proces podzieliłem sobie na 2 etapy. Pierwszy, w którym będę wstawiał małe liki i starał się nawiązywać relacje z przypadkowymi osobami z Twittera w celu małego wypromowania sobie konta. I drugi, który miał być decydujący, czyli ten po opublikowania screenshota z Minecraft Live. Jeżeli by się nie udał, no to w sumie lipa. Ten sam dzień, w którym stworzyłem konto, postanowiłem, że czas wrzucić pierwszego lika, zaczynając również etap pierwszy. Ogólnie planowałem nagrywać tworzenie wszystkich lików, ale działałem na tyle spontanicznie, że finalnie było to jedyne nagranie na żywo z preparowania wycieku. Okej, jak widzicie, zbudowałem takie coś w Minecrafcie, taką małą, powiedzmy, jaskinię pod wodą w ogóle, w której jest Deep Slate i jest taki Nautilus z napisem Nautilus. Taki mini teaser sugerujący tego Nautilusa, ponieważ no wiadomo, że to już tam zostało zlikowane przez kogoś innego, więc wydaje mi się, że pierwszy właśnie tweet może być taki luźny właśnie z pokazaniem tego jako takiego małego teasera, a potem dopiero jak będziecie mogli zobaczyć wlecą grubsze rzeczy, więc teraz sobie tutaj kilka glow squidów, żeby było jeszcze bardziej podkreślenie tego, że jest to gdzieś głęboko. Okej, trochę sobie tych glow squidów zrespiłem i teraz pisałem sobie tick freeze. O, jak pięknie. Tam ten grani trochę przeszkadza, więc tu jeszcze trochę bym sobie dodał deep slate'a. To wymyślił, że ten deep slate jest kierunkowy, to jest dosłownie najgorsza funkcja tego bloku. Okej, wydaje mi się, że taki screen byłby odpowiedni, więc zrobię sobie szybko screenshota. I wydaje mi się, że takiego pierwszego teasera właśnie możemy sobie już opublikować. Okej, wydaje mi się, że taki pierwszy tweet byłby idealny, więc wydaje mi się, że można to już opublikować. No i poszło. Zobaczymy, co z tego będzie. Jak ktoś się na to nabierze, to będzie kurde hit. Po opublikowaniu pierwszego tweeta postanowiłem poszukać randomowych tweetów odnośnie Mineconu, czy ogólnie Minecrafta i coś na nie podpowiadać. Tam pisałem absolutnie losowe rzeczy, które przyszły mi do głowy, m.in. że leak z roadmapą to fake, no to akurat sery według mnie jest fake'em, że następny major update będzie w 2026 oraz na tweet osoby powielającej wycieki Johna odnośnie Nautilusa odpowiedziałem emotką dziury. Nie wiem w sumie czemu, jakoś tak mi pasowało. Tego co pamiętam, nikt mi wtedy nie odpowiedział, więc na drugi dzień obmyśliłem genialny plan. Założyłem sobie kolejne konto na Twitterze, które ma wyglądać jak najbardziej stereotypowe konto 13-latka. No i wyszło coś takiego. Generalnie tym kontem będę zwracał uwagę na Neptuna pod postami czy filmami większych twórców, tak aby być pewnym na 100%, że ktoś to zauważy. W tym samym dniu na koncie Neptuna wstawiłem posta z emotkami znaków tworzących wyrażenie Y-20, co oczywiście ma odnosić się do biomu głębokiego oceanu, który sięgałby kratki -20. No i jak teraz o tym myślę, to naprawdę była mocna abstrakcja, ale jak wcześniej mówiłem, robiłem te posty na totalnym spontanie i nawet za bardzo nad nimi nie myślałem. Następnego dnia z mojego super tajnego alta napisałem odpowiedź pod tweetem Utlesa i z konta Neptuna odpowiedziałem na tą odpowiedź emotką dziury.
Tym sposobem mój alt poznał Neptuna i zacząłem sam komentować sobie posty. Również po tym założyłem kanał na YouTube z tą samą nazwą co mój sekretny alt i zacząłem pisać w komentarzach u Otlesa i Toykata o Neptunie, tak aby faktycznie wiedzieli, że coś się dzieje. No i wiedziałem, że po czymś takim nie nagrają o tym żadnego filmu, no bo jednak nie było wtedy żadnych dowodów, że to może być prawdziwe, ale chciałem jedynie, żeby wiedzieli o istnieniu samego konta. W dalszych dniach szukałem na YouTube innych, mniejszych osób, które omawiają nowości i też pisałem im komentarze, aby sprawdzili konto Neptuna. 14 września wrzuciłem na konto Neptuna tweet ze skrzynkami oznaczonymi różnymi itemami oraz jedną oznaczoną blokiem Deep Slate'u, która w dodatku była zalana wodą. W tym wycieku chodziło o nową Deep Slate'ową skrzynkę. No i na screenie było 10 skrzyń. Normalna z okiem Endu symbolizująca Ender Chesta, 4 z blokami miedzi symbolizujące miedziane skrzynie, z wagonikiem oraz z łódką symbolizujące skrzynki w tych źródłach transportu, z zaczepem na linkę symbolizującą skrzynkę pułapkę oraz skrzynię z blokiem Deep Slate'u z zalaną wodą, która miała być właśnie tą nowością. W tamtym momencie na koncie Neptuna było już kilka followów oraz tweet dostawały kilka komentarzy. Swoją drogą muszę wspomnieć, że kiedy tworzyłem tego teasera, wydawał mi się bardzo oczywisty. Jak się jednak później okazało, praktycznie każdy youtuber, który tego screenshota omawiał, nie wiedział o co chodzi i dopiero widzowie w komentarzach musieli to wyjaśniać. Następne 2 dni później zacytowałem post, cytujący inny post, który pokazywał post z kanału Minecraft o naszym akwarium. Więc z dopiskiem moje akwarium opublikowałem screenshota pokazującego schemat nowego biomu oraz nowy wariant oceanicznych ruin z Deep Slate'u właśnie w głębokich oceanach. I tu szczerze mówiąc poczułem się niepewnie, bo po 2 dniach ten tweet miał tylko 2 lajki i to jeden od Neptuna, a drugi od mojego sekretnego alta. Dodatkowo poczułem się niepewnie dlatego, że właśnie po tym miałem wchodzić w etap drugi, zrzucić bombę, czyli fejkowy screenshot z Mineconu. I absolutnie szczerze byłem praktycznie przekonany, że to się nie wybije. Więc jak w ogóle stworzyłem ten fejkowy screenshot? Już 11 września, czyli w ten sam dzień, kiedy opublikowałem pierwszego posta, przejrzałem poprzednie aftershowy, żeby zobaczyć jak tam dokładnie to wygląda. Najpierw jako placeholder zbudowałem conduit, ustawiłem odpowiednie GUI scale i można było przejść do tworzenia kamerek deweloperów, czyli czegoś co miało być kluczowe do wybicia się postu. Zazwyczaj ludzie w fake leakach słabej jakości używają po prostu wycięte fragmenty deweloperów z poprzednich wydarzeń, więc ja musiałem pójść o krok dalej. Strasznie nie chciałem używać prawdziwych osób, więc po prostu poprosiłem ChatGPT, aby wygenerował mi jakichś ludzi na podstawie mimiki i tła z kamerek z poprzednich aftershowów. I tak wyszło mi takie coś. Tak. To takie proste. I tutaj zaczęła się zabawa. Pierwotnie tego screenshota z Mineconu miałem publikować dzień wcześniej, ale tak strasznie chciało mi się spać, że stwierdziłem, że zrobię to jutro. I to była najlepsza decyzja. Najpierw opublikowałem posta, w którym mówiłem coś tam o Mineconie, tylko po to, żeby z alta zapytać samego siebie, czy mam już Minecon. I po tym stało się coś, czego totalnie się nie spodziewałem. Na Twitterze dowiedziałem się o kolejnym wycieku Johna, czyli włóczni. Spędziłem godzinę na faktycznej weryfikacji, czy to faktycznie legitne i kiedy okazało się, że tak, wiedziałem, że muszę do tego nawiązać w moim screenshocie z Mineconu. Szybko wpadłem na pomysł, że przecież to może być włócznia z muszli łodzika, więc o 1 w nocy miałem już gotową teksturę. No i jak tak teraz o tym myślę, mogłem użyć zwykłego patyka, wyglądałoby to trochę legitniej, ale jako już wtedy było późno i robiłem to jak najszybciej się da, nie miałem nawet czasu na zastanawianie się. Potem szybko znalazłem jakiegoś moda, który pozwalał na customowe emisyjne tekstury, wkleiłem do czatu GPT dokumentację, aby wygenerował mi gotowy kod, zrobiłem teksturki i tak powstała świetlikowa trawa morska? Nie wiem nawet jak to nazwać, ale koncept mi się podobał. I jak to w sumie wszystko wyglądało od backstage'u, ta nowa świecąca roślinka to po prostu podmieniona tekstura kelpów. Nawet animacji nie chciało mi się robić. Włócznia to złota siekiera. I nawet miedziany miecz to tak naprawdę żelazny miecz, bo ten mod na emisyjne tekstury był na wersji 1.21.1. Generalnie było to robione tak bardzo na szybko, że jest tutaj pełno błędów. Między innymi widać, że użyłem tutaj mączki kostnej, bo trawa morska jest tutaj na pryzmarynie. Chociaż jak się później okazało, nie był to do końca błąd, bo Raceworks uznał, że to oznacza, że jest to naturalnie występująca struktura. Dodatkowo cały ten klip nie ma za bardzo sensu, bo widać, że ktoś tu niby przygotowuje się do postawienia conduitu. Tylko że on nawet by tutaj nie zadziałał, bo nie mam bloku, na którym mógłbym go położyć, żeby był na środku. Ale o tych błędach zorientowałem się dopiero po opublikowaniu posta, więc nie było już szans na poprawki. No i poszło. I wybiło się. W pewnym momencie zacytował to Potato Man of Minecraft, którego obserwują popularni zagraniczni youtuberzy oraz nawet deweloperzy Mojang i absolutnie się podjarałem. Najlepsze jest to, że on sam potem napisał, że to jednak fake, ale pierwszy post zrobił jednak lepsze zasięgi. Ludzie podzielili się na 2 obozy. Ci co wierzyli i ci co nie wierzyli. Ale jaki argument był tych co nie wierzyli? Otóż John, czyli prawdziwy leaker, na jakimś Discordzie w ankiecie nazwanej "Czy myślisz, że wycieki od Neptuna są prawdziwe?" zagłosował na fake, czyli moje leaki dotarły już wtedy do prawdziwego leakera. Przez emocje długo nie mogłem zasnąć i co chwilę sprawdzałem Twittera do około 5. Wstałem o 10:30, włączyłem telefon i widzę masę powiadomień z Twittera. Potem włączyłem Discorda i zobaczyłem wiadomość od Szyszy. Ty Jimmy już nagrał film. Potem znalazłem kolejny film, który też zawierał leaki Neptuna od Alex Mixa.
Swoją drogą, jeżeli to ta sama osoba, Alex Mix też jest Polakiem. Kiedyś z nim nawet grałem na jednym serwerze. Jednak ten bardziej te wycieki wyśmiał. Wieczorem pojawił się też film od dużego zagranicznego youtubera IBX Toykata, który również w swoim filmie pokazał wycieki Neptuna. Ogólnie co do filmów youtuberów, to moja reakcja na nie będzie na końcu. Dodatkowo jest jeszcze jedna bardzo ciekawa kwestia. Otóż zostałem zdemaskowany. Tak jak mówiłem na początku, o całej tej akcji wiedziałem tylko ja, Sześcian i Szysza. Ale o tym, że takie coś planuję, wiedziało już trochę więcej osób. Po ostatnim fejkowym wycieku przez wiosennym Mineconem napisałem na serwerze jurajskiego Stasia, że następnym razem ja zrobię taki wyciek. No i zapamiętali to. Ogólnie Juras rano wstawił posta, w którym napisał, że nie będzie nagrywał filmów z tego wycieku, a ja odpisałem mu w komentarzu kurczaczki. No, ciekawe. Dodatkowo w tym samym czasie miałem przerwę od Discorda, która co najlepsze totalnie nie miała nic wspólnego z Neptunem. Tak jak na początku wspominałem, gdyby Sześcian mi o tym nie przypomniał, to nawet bym tego nie zrobił. Więc sprawa wygląda tak, że Juras połączył jakieś nieistniejące kropki i stwierdził, że to ja jestem odpowiedzialny za ten wyciek. Więc tutaj mówię to otwarcie, gratulacje Juras, masz łeb. Dodatkowo łączyli w to jeszcze Szyszę i Impa, więc tu też chcę powiedzieć, że wszystko robiłem sam. Szysza po prostu wiedział, że to robię, a Imp nie wiedział o niczym, a ty Zuzjak we mnie wątpiłaś. W każdym razie postanowiłem opublikować jeszcze jeden finalny post, taki już absolutnie randomowy, w czasie, w którym TGM będzie miał akurat live'a, żeby zobaczyć jego reakcję na żywo. Sam post zapowiadał nowy wariant szkieleta, który według mojej intencji miał używać tej włóczni. Napisałem tam też, że to ostatni wyciek i nic nowego do Mineconu nie będę wrzucał, oraz inne pierdoły, żeby brzmiało to jakkolwiek poważnie. No i jako iż byłem już wtedy spełniony, postanowiłem zacząć trollować z mojego alta i wszędzie gdzie się dało pisałem, że ej, ten wyciek musi być prawdziwy. Kolejną ultra niespodziewaną dla mnie rzeczą był fakt, że konto Dungeoni na Twitterze mnie zaobserwowało oraz napisało do mnie wiadomość. Dla przypomnienia, Dungeoni to osoba, która w 2023 roku zlikowała całą aktualizację 1.21. I szczerze ja sam nie wiem, czy to jest prawdziwy Dungeoni czy nie. Bardziej skłaniałbym się do tego, że ktoś po prostu aktualnie zajął jego nick po tym, jak usunął swoje stare konto. Still jest to bardzo fajna ciekawostka i kogoś może przekonać do prawdziwości wycieków Neptuna. Finalnie o wyciekach Neptuna filmy nagrało naprawdę wielu youtuberów z całego świata. Najpopularniejszy, który ten wspomniał, czyli Kaman18, ma ponad 10 milionów subskrypcji. Również w swoim filmie wspomniał o tym Phoenix SC, który ma ponad 2,5 miliona. Filmy nagrali też Wattles i IBX Toycat, które mają prawie 2 miliony. Bardzo podobał mi się też film youtubera Racework, który najdokładniej jak się da omówił moje posty. Jakby chłop dosłownie przeanalizował nawet ubiór osób na kamerkach. Z naszego polskiego podwórka największą osobą był TGM. Z tego co widziałem, Kudłaty też polubił tam jakieś posty, ale kiedy to nagrywam, czyli we wtorek, nic jeszcze nie wrzucił. Ten sam Kudłaty, który w 2021 roku miał robić ze mną i Minecraft Mike'iem żart na Prima Aprilis, a po tym jak my spędziliśmy kilka godzin na zbudowanie dla niego całej mapy, on przestał nam odpisywać, a kilka miesięcy później zrobił Mike'owi dramę o to, że ten kopiuje od TGM'ego. No cóż, teraz to on nabrał się na mój żart. Jest też jeszcze jeden film, o którym chciałbym wam tutaj wspomnieć. I to co ciekawe też od Polaka, gdzie gościu odwzorował moją teksturę włóczni i pokazał to w grze, a ja mu pod tym napisałem komentarz. Ogólnie pisałem komentarze pod różnymi filmami, które pokazywały Neptuna. Teraz chciałbym podpowiadać trochę na niektóre komentarze, które się wobec tego pojawiły. Obstawiam 60 legit do 40 fake. Takie jest moje tutaj obstawienie. Jeżeli jest to fake, z ręką na sercu jeden z najlepszych jakie widziałem. Serio. Dawno nie widziałem tak dobrego fejura, chyba że jest to legit. Dziękuję, czuję się doceniony. A tak serio to właśnie widzicie jak łatwo takiego fejura spreparować. Ten Neptun to jest widz TGM'ego, który chce zbejtować nas, że TGM nie pracuje w Mojang. No, nie do końca, ale coś w tym jest. Generalnie podczas robienia tych wycieków totalnie nie brałem pod uwagę tego co mówi TGM, tylko wymyślałem wszystko na bieżąco, ale możliwe, że jeżeli słyszałem, że on coś o tym gadał, to mój mózg myślał po prostu podobnie. And we're born on March 22nd, which was Minecraft Live in the spring this year. Interesting. To też jest mega mocne, bo tak jak mówiłem na początku, ten 22 marca to miał być Dzień Wody. Totalnie nie chodziło mi o to, że wiosenny Minecon był 22 marca, ale to też śmieszna ciekawostka. Ten chłop teraz śmieje się z youtuberów, którzy zajmują się jego fejkowymi likami. Dosłownie. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaką my mieliśmy bekę, jak znajdowaliśmy kolejne filmy, w których ktoś poruszał temat Neptuna. Teraz jak niektórzy pisali na Twitterze, powinienem przeprosić za to, że wprowadziłem w błąd tyle ludzi. Ale nie zrobię tego. Pamiętajcie, że to są tylko liki i nie da się w żaden sposób zweryfikować tego, że są prawdziwe. Wierząc w każdy wyciek, jaki zobaczycie, sami jesteście sobie winni, jeżeli potem się zawiedziecie. Mam nadzieję, że ten film pokazał wam, jak łatwo jest takie wycieki sfabrykować. Ja spełniłem swoją wcześniejszą zapowiedź, wy dostaliście życiową lekcję, a youtuberzy zarobili na tym jakieś pieniądze, czyli wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji win-win. Korzystając z okazji chciałem przeprosić jedynie całe BC, czyli Beloczego, Impa, Fuzję, Nilasa, Regzia, Jurasa i Zuzjak, że wam o tym nie powiedziałem. Mam nadzieję, że jednak nie zepsułem ci całego Minecraft Live, Juras. Jeżeli mówicie po polsku i lubicie proste let's playe bez mocnego montażu,
komentarzu z bety Minecrafta, możecie mnie zasubskrybować, bo takie filmy się tutaj pojawiają. Jeżeli macie jakieś pytania co do Neptuna, to będę starał odpowiadać się na wszystko w komentarzach. A co finalnie zapowiedzą na Mineconie? Wy już wiecie, jakie co nagrywam jeszcze nie, ale jednego jestem pewien. To na pewno nie będzie nic, o czym mówił Neptun.